Dojechaliśmy dzisiaj do Christchurch, największego miasta na południowej wyspie Nowej Zelandii. Jesteśmy już na kempingu, a właściwie na parkingu obok plaży. Dzisiaj właściwie buszowaliśmy po sklepach, a jutro zwiedzimy sobie Christchurch. Dzień dobry, dnia następnego. Byliśmy już wczoraj w Christchurch, ale teraz jesteśmy w centrum. Znaleźliśmy darmowy parking w parku. Niestety w Christchurch nie jest łatwo o darmowy parking. No i idziemy zwiedzać. 22 lutego 2011 roku miasto Christchurch nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 w skali Richtera i zniszczyło ono sporą część miasta, zwłaszcza centrum, ponieważ tutaj znajdowały się starsze budynki, które nie były budowane wedle najnowszych standardów, które pomagają przetrwać budynkom trzęsienie ziemi. Do tej pory wiele budynków nie zostało naprawionych albo odbudowanych i wokół nich roztaczają się metalowe płoty z konstrukcjami podtrzymującymi ściany. One 185 people lost their lives during the Christchurch earthquakes. This is the TV site where 115 people lost their lives while they're at work because the earthquake hit at 12:51. Jeszcze parę miesięcy temu znajdowała tutaj się instalacja upamiętniająca osoby, które zginęły podczas trzęsień ziemi. Znajdowało się tutaj 185 białych krzeseł, natomiast teraz przygotowują ten teren do budowy jakiegoś kompleksu. Znaleźliśmy w Christchurch food trucka z polskim jedzeniem. Polka LTD się nazywa i Andy zamówił sobie placek po zbójnicku, ponieważ jest to jego ulubione polskie danie. Excited? A ja mam falafelkę z frytkami, bo jestem veggie. Czas się przyznać, co robiliśmy przez ostatnie 2 dni. Otóż spaliśmy w Airbnb w Christchurch. Wszystko przez to, że musimy tutaj dosyć sporo czasu spędzić, bo około 6 dni, bo czekamy na Andy'ego nowy obiektyw. My przyjechaliśmy tutaj we wtorek, wyruszamy w poniedziałek, czyli jutro, bo mamy niedzielę i 2 ostatnie noce spędziliśmy w Airbnb, bo po prostu zamknęliśmy się w pokoju i korzystaliśmy z łóżka, z internetu i z nielimitowanej elektroniki. Chciałam się położyć, ale Andy zajął całe miejsce. Z jednego miejsca noclegu na drugie miejsce noclegu. Tym razem powrót do vana. Śpimy tutaj, właściwie na parkingu. A tam jest plaża. To jest już nasz ostatni nocleg w Christchurch. Całe szczęście, bo powoli już naprawdę nie mamy co tutaj robić. A jeżeli chodzi o samo Christchurch, to pozytywnie mnie zaskoczyło,
Spodobało mi się tutaj. Ja zwykle podchodzę w taki sposób do nowozelandzkich miast, że z góry zakładam, że mi się nie spodoba. To jest przez to, że moje pierwsze doświadczenia z tutejszymi miastami nie były zbyt pozytywne. Najpierw mieszkałam w Hamilton i miałam perspektywy mieszkania tam przez rok. Całe szczęście mieszkałam tylko przez 3 tygodnie, ale to miasto mi się tak nie podobało, że już dostawałam jakiś załamek. No takie po prostu miasto dziura, niby tam 200 000, ponad 200 000, ale centrum jak nie centrum, nie wiem, no strasznie mi się nie podobało. Potem moje kolejne doświadczenie to było Tauranga, czy jak to tam się wymawia dokładnie, to też takie bardzo też nijakie miasto. Potem Taupo, znowu jakieś nijakie. I się tak nastawiłam, że kurde, że te wszystkie nowozelandzkie miasta to są do dupy. No ale potem pojechałam do Auckland, było spoko. Wellington też było bardzo spoko, chyba moje ulubione miasto nowozelandzkie. No i teraz Christchurch też jest całkiem fajnie. Ja też się spodziewałam, że to będzie wymarłe miasto, bo zwykle jak odwiedzam jakieś miejsce, to czytam sporo blogów. No i wiele blogów wspominało o tym, że przez te trzęsienia ziemi, no to centrum miasta jest dosyć takie wyludnione, że nic się nie dzieje. Ale wcale tak do końca nie jest. Widać nadal oczywiście wiele zniszczonych budynków, niezamieszkałych, otoczonymi płotami, ale też gdzieś tam pomiędzy zaczyna kiełkować życie. Powstają nowe budynki, te nowe budynki przeplatają się z tą starszą architekturą Christchurch, są różne takie ciekawe food courty, więc no wydaje się, że powoli życie do Christchurch wraca, że na pewno z roku na rok jest coraz lepiej, jest coraz żywiej, więc podejrzewam, że za 5 lat to będzie zupełnie inaczej wyglądało, a 5 lat temu może je było faktycznie wymarłe, więc idzie ku dobremu. A jeżeli chodzi o dalej, no to zostajemy tutaj jeszcze jedną noc, odbieramy Andiego obiektyw i jutro jedziemy do Edoras, czyli miejsca, które grało Rohan w Władcy Pierścieni oczywiście. To jest jeden z tych momentów, kiedy kemping jest straszny i ulatniamy się i jedziemy gdzieś indziej. W sensie nie jest straszny, ale jest podejrzany, bo tam za mną, nie wiem czy widać, jest samochód. I to jest samochód nieprzystosowany do kempingu. Nie wiadomo dlaczego on tam w ogóle jest, bo to jest takie the middle of nowhere. I wcześniej czytaliśmy, że na tym kempingu działy się jakieś strzały, że jakieś tam były problemy, więc się zmywamy, bo jeszcze facet nas zastrzeli. Oczywiście Andy mówi, że ja panikuję, ale ja wolę panikować i żyć, niż panikować i nie żyć. Więc jedziemy trochę dalej. Dobra, jesteśmy teraz w nowym miejscu kempingu. Niestety nikogo tutaj nie ma, tak jak na poprzednim. No na poprzednim był tam ten ktoś. Zawsze się raźniej czuję, kiedy są jakieś inne kampery na kempingu, a tutaj no jest niestety pustka i tylko my. Ale cieszę się, że stamtąd ruszyliśmy. Ja wiem, że ja pewnie panikuję, ale nie wiem, to było podejrzane. Facet tam już parkował od paru godzin. Jedynie jak zaparkował, to wyszedł, poszedł na krótki spacer, dosłownie, nie wiem, 3-minutowy i wrócił i od tego momentu siedzi w tym samochodzie. On pewnie tam śpi. Ale no to jest podejrzane, bo jakby te obszary to nie są dla takich samochodów osobowych, to trzeba mieć taką tam specjalną certyfikację, jaką my mamy, self-contained się nazywa i tylko takie samochody mogą spać w tych miejscach, a tu facet przyjeżdża sobie w takiej Mazdzie, bo to była Mazda 3, więc ani to pewnie wygodne do spania, ani nic i sobie tam siedzi i się nie rusza i to jest takie podejrzane, więc teraz jesteśmy tutaj, miejscówka bardziej odsłonięta, w sensie widzimy główną drogę, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale no tak jest. Oby do jutra, abyśmy byli żywi. Andy jest wkurzony trochę, no ale no trudno, musi żyć z panikarą.